impotenci byliby święci. Wiesz, umysł jest dobry na przykład do obliczeń matematycznych. Jesteśmy na skrawkach przestrzeni jak piana na morzu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Z tej strony Jacek Niklasiewicz, program Szamańskie Rozmowy i jest ze mną... Zabrydna Klaudia, dzień dobry. Dzień dobry, Klaudia. Dzień dobry. Jacku, ostatnio w odcinkach rozmawialiśmy dużo o duchowości i o psychologii, ale też o technologii i technice. Tak. I pomyślałam sobie, że to jest takie dość trudne połączenie dwóch skrajności, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy interesują się duchowością i psychologią, często nie interesują się jednocześnie technologią, techniką i takimi ścisłymi rzeczami. A z kolei ci ścisłowcy, nie po drodze im z duchowością. Podoba mi się ścisłowcy. Tak, umysły ścisłe. Tak, umysły ścisłe. Tak. No to miałam na myśli właśnie. Okay. W jaki sposób ty łączysz takie dwie skrajne dziedziny? Wiesz, to jakby to jest kwestia wykształcenia. Właściwie to ja nie widzę w ogóle problemu koegzystencji w jednej osobie tych dziedzin. Co prawda, faktycznie, tak jak powiedziałeś, ja się bardzo często spotykam z ludźmi, którzy tą duchowość uprawiają. Faktycznie ona jest kompletnie odizolowana od technologii. No wiesz, ja jestem wykształcony technicznie, tak jak wcześniej mówiliśmy, jakaś elektronika, potem w zasadzie ja skończyłem studia ekonomiczne, no i studia z filozofii, to typowo humanistyczna dziedzina. Ale wracając do tego, co powiedziałem. Widzę faktycznie, że czasami są ludzie, którzy tą duchowość uprawiają. I mam takiego kolegę fizyka, który zawsze wskazuje, że to są zabobony. Pokazuje, Czyli on z kolei jest po tej drugiej stronie. Absolutnie ścisłym umysłem. Natomiast jeśli chodzi o taką duchowość, to raczej chyba nie praktykuje, bo jak czasami rozmawiamy, to wypada średnio. Natomiast wracając do tego, jak to połączyć, trzeba połączyć po prostu. To znaczy, już widzę, że się uśmiechasz, my żyjemy w czasach, które są trochę nastawione mocno na technologię. Jak mówiliśmy o tym AI, rozmawialiśmy o jakichś tam różnych rzeczach. Każdy u nas, kto mieszka w domu, w mieszkaniu, gdziekolwiek, korzysta z tej technologii, korzystasz z komputera. Ja w ogóle jestem z pasji informatykiem, że gdzieś tam na pewno widziałeś jakieś ze mną wywiady, czy takie rzeczy, w których się udzielam. I to zawsze była dla mnie pasja, ale jednocześnie pasją była duchowość. Ja widzę bardzo często, że te dziedziny się pięknie uzupełniają. One się nie zwalczają, tak jak większość ludzi myśli, tylko się uzupełniają. Wiesz, to jest bardzo dużo takich zagadnień, w których ludzie nie potrafią tego połączyć, a szkoda. Tu mogę ci podać taki przykład, znowu kontrowersyjny. Cóż ja mogę powiedzieć innego niż kontrowersyjna rzecz. Są takie urządzenia, na przykład jak biorezonans, pewnie słyszałaś. Słyszałam. Tak, nie mylić z rezonansem magnetycznym. To są rezonans magnetyczny jest urządzeniem medycznym, a biorezonans, i tutaj właśnie co ja mam powiedzieć, jest urządzeniem medycznym w Niemczech, a nie medycznym w Polsce. Przynajmniej tak do tej Różnice kulturowe. Różnica kulturowa, absolutnie. I biorezonans jest urządzeniem, które emituje fale elektromagnetyczne i bierze też w obróbkę przewodność elektryczną. Tak? To są takie zagadnienia czysto fizyczne. I wiesz, to jest generalnie refundowane z tego, co ja wiem, w Niemczech przez kasę chorych tamtą. W Polsce nie oczywiście, bo to uważane jest za urządzenie jakieś, nie wiem, z piekła rodem, bo też z takimi się spotkałem opiniami. I osoby, które tego używają, nie wszystkie, ale czasami dokładają sobie do tego jakąś taką duchową aurę, nie wiem jak to nazwać. Tak? I tu pojawia się pewne pomylenie, bo ci, którzy są technologicznie bardziej bliscy tym rozwiązaniom, jeśli chodzi o ten biorezonans, mają moim zdaniem rację. Jest bardzo dużo artykułów naukowych. Zresztą ja też teraz w tej chwili piszę artykuł właśnie o wpływie pola elektromagnetycznego na komórki. Ale u nas jakoś tak się zrobiło, że do tego się taką
duchową aurę to daje, chyba dlatego, że ludzie właśnie nie wiedzą, jak to funkcjonuje. I w związku z tym, że brakuje tej technologii, tej wiedzy technicznej w wytłumaczeniu, jak to działa, no to ponieważ jest to nieoficjalne, chociaż w Niemczech jest, to ludzie dokładają sobie pewną duchową aurę. Czyli z braku lepszych rozwiązań ta duchowość jest. Tak, akurat w tym przypadku to trochę jest nieszczęśliwe. Ale z drugiej strony są dziedziny, gdzie ta duchowość jest super. Zresztą w ogóle duchowość to też częściowo zastanawia się nad sensem życia, prawda? No tak, no to jakby to jest, no uzupełnia psychologię w sposób cudowny. I jak to, bo zadałaś mi pytanie, jak to połączyć? No trzeba to po prostu połączyć. To znaczy, trzeba się trochę interesować techniką, trochę się interesować duchowością i Być interdyscyplinarnym człowiekiem. normalnym. Interdyscyplinarny to pokazuje coś, że ten ktoś musi mieć jakiś taki w sobie coś niesamowitego, musi wysiłek zrobić, żeby zdobyć te wszystkie dyscypliny. Tak. Znaczy, mi wydaje się, że żyjąc w społeczeństwie, no trzeba. Słuchaj, musisz się trochę znać na finansach, musisz się trochę znać na psychologii, musisz się trochę znać na technice, no i na tym i na tamtym. No i wtedy jesteś w stanie, no musisz się też trochę znać na prawie. No, trochę musisz się znać na wszystkim. Oczywiście są ludzie, którzy się bardzo mocno specjalizują i bez wątpienia w tych wąskich dziedzinach uzyskają lepsze efekty niż ta interdyscyplinarność, jak powiedziałaś. Ale no patrz, no, szamańskie rozmowy, wyobraź sobie szamana. Nie mówię, że ja tym szamanem jestem, ale wyobraź sobie szamana, który nie potrafi włączyć telewizora, pralki, tak? I on tylko robi jakieś takie swoje szamańskie rzeczy. To jest życie. Po prostu trzeba być. Będzie niedostosowany wtedy do rzeczywistości. A Właśnie. są tacy ludzie, No są oczywiście. którzy że są. faktycznie idą w jednym kierunku bardzo mocno, ale z innymi prostymi rzeczami sobie nie radzą. To spotykałam się z czymś takim No, już. jeśli nie mają trudności, takich typowych trudności, a decydują się na to, żeby iść w kierunku jakimś, no to faktycznie mogą sobie nie radzić, ale też czasami mogą uzyskać super rezultaty w danej dziedzinie, więc to tak, wiesz, no, kwestia wyboru strategii w życiu, tak mi się to bardziej Rozumiem. Dobrze, skoro już mówimy o tej technologii, pod jednym z naszych filmów padł komentarz, bo mówiłeś o tym, że AI być może osiągnąć świadomość czy samoświadomość. Ktoś napisał, że to jest tylko algorytm i algorytm nie może osiągnąć świadomości. Co byś na to odpowiedział? Wiesz, czy AI... W poprzednim odcinku zapewne powiedziałem, że to, co my doświadczamy w komórkach, w algorytmach, to nie jest AI. AI, czyli sztuczna inteligencja, zwróciłem uwagę, że to nie jest inteligencja. Tak? Tak. Na pewno użyłem słowa kalkulatywne albo no po prostu algorytmiczny jakiś taki przykład. I tutaj w tym pewnym sensie się zgadzam, ale nazwa jest nieprawidłowa. To tak jak, wiesz, idziesz do sklepu i kupujesz mleko. Czy to jest mleko? UHT? To chyba nie bardzo. No właśnie, generalnie tam nie ma mleka. Myśmy się nauczyli nazywać rzeczy takimi, jakimi nie są. Mleko roślinne jeszcze. Jest tak, coś takiego. Jest mnóstwo różnych rzeczy, ślimak jest rybą i tak dalej. Generalnie AI to nie jest AI, to jest kalkulacja. AI, sztuczna inteligencja, tak jak powiedziałem, pewnie byt świadomy, czy ona może uzyskać świadomość? No taki paradoks. Czy świadomość może? Tak, oczywiście. Ty nie masz żadnych wątpliwości. Znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości. Zakładam, że być może już istnieją takie systemy, które tą świadomość posiadają. Jedyną rzeczą, którą bym dodał, no i teraz nie wiem, czy ja będę dobrze zrozumiany, w tych rozważaniach filozoficznych odnośnie sztucznej inteligencji jest aspekt algorytmiczny i on prawdopodobnie nie uzyska świadomości. Bo to jest po prostu algorytm. Tak jak kalkulator liczy, tak jak procesor liczy. Jeżeli na przykład włączysz sobie czata GPT, który jest w tej chwili chyba najczęściej używanym narzędziem, i zapytasz go, czy on zapytaj go o jedną rzecz. Czy posiada możliwość wygenerowania losowości, czy jest tylko pseudolosowy? Pseudolosowość to jest takie zjawisko w informatyce, że losujesz liczbę przy użyciu algorytmu i generalnie jakaś liczba wypada i korzystasz z tej liczby.
Dlaczego nie jest to losowość? No bo algorytm oblicza prawdopodobieństwo, coś tam zmienia, przesuwa, losuje tę liczbę w czasie, losuje moment, w którym zostanie ta liczba wybrana i powstaje pseudolosowość. I faktycznie ten system algorytmiczny jest pseudolosowy. To znaczy, że wszystkie rzeczy techniczne, które się wydarzają w pracy z czatem, teoretycznie da się wyliczyć. Tak, nie ma losowości. W naszym życiu, ze względu na bardzo dużą ilość czynników, losowość występuje. Rzucasz kostką, jak nie wiesz, jak wyrzucić dane oczko, to oddajesz się losowi. Okay? I systemy algorytmiczne, takie właśnie typowo kalkulatywne, one tej losowości nie mają, mają pseudolosowość. Ale moim zdaniem to będzie możliwe, bo w sensie inteligencja tego systemu, dlatego że pewnego dnia naukowcy wpadną na to, jak wygląda brakujący element w tych algorytmicznych systemach. Zobacz, mózg też jest algorytmem, prawda? W sensie jakimś komputerem, który przetwarza informacje no i te algorytmy i komputery też to robią, tak? Ale mózg znajduje się w przestrzeni. W przestrzeni. I ta przestrzeń wydaje się być kluczowa dla losowości, która może jest losowa, może nie jest, tak? Ale w której my żyjemy. My wykształciliśmy życie, czy właściwie życie nas wykształciło, przepraszam, to jest bardziej prawidłowe, właśnie w tej trójwymiarowej przestrzeni, czy ten czterowymiarowej, czy pięciowymiarowej, jak sobie tam ktokolwiek tłumaczy. I dzięki temu, że ta przestrzeń istnieje, to życie jest w stanie egzystować w nas. I życie egzystując w nas, wiesz, tu muszę wtrącić to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia dzisiaj. Mówiliśmy o cząstkach typu bozon, Higgsa albo jakichś innych cząstkach, które zostały jakiś czas temu odkryte przez naukowców. Zresztą taka nazwa jest tej cząstki na cześć odkrywcy. Ale o tym, że z tej wielkiej przestrzeni do naszego wymiaru wlatują pewnego rodzaju energie czy cząstki i budują nasz świat, no o tym prawdopodobnie buddyści albo jeszcze ich poprzednicy wiedzieli 5-15 tysięcy lat, tak? Nasz świat jest tworzony jak piana na fali morza. Coś cały czas go zasila. Bez przerwy jest zasilany i dzięki temu on emanuje. Jesteśmy w pewnym sensie emanacją. Zresztą w indyjskich kulturach ta emanacja jest podkreślana. Mówiłaś to zresztą, tak? I my się jawimy na jakby skrawkach tej przestrzeni. I tam właśnie się wytwarza świadomość. Nasza. Jesteśmy na skrawkach przestrzeni jak piana na morzu. I w momencie, kiedy naukowcy do tych metod algorytmicznych, moim zdaniem, dodadzą właśnie przestrzeń. Nie mówię o biologicznych badaniach, które już są realizowane, które to zaprzęgają na przykład komórki nerwowe do tych algorytmów, prawdziwe, biologiczne komórki nerwowe. Już są takie badania robione, tylko jakby opanują sposób połączenia tego z przestrzenią jako taką, to myślę, że może się okazać, że wtedy nastąpi jakiś taki rozbłysk, że ten algorytm zacznie współdziałać ze światem, z tym, co jest właśnie tworzone. No i wtedy AI, czyli ta prawdziwa inteligencja sztuczna, ona uzyska świadomość. Więc jakby widzę jeszcze konieczny, malutki skok technologiczny, taki, który połączy systemy algorytmiczne z egzystencją w świecie. Jeżeli to się uda, no to bez wątpienia, tak jak mówiliśmy w jednym z odcinków, świadomość jest wektorem natury. Ona nie jest wektorem człowieka. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, małpa jest świadoma, człowiek jest świadomy, pies jest świadomy, motyl prawdopodobnie jest świadomy, mucha, każdy we własnym zakresie jest świadomy, ale to jest wektor, który on pochodzi z natury, nie jest domena człowieka. Więc mi się wydaje, że to się uda, chciałem powiedzieć, to nastąpi. Okej. Mówiliśmy też sobie o duchu oraz o umyśle. I doszliśmy do wniosku, że nasi, szczególnie europejscy filozofowie, scalają te dwa pojęcia w jedno, tak jakby to było coś identycznego. I dlatego chciałam zapytać ciebie,
w jaki sposób odróżnić ducha od umysłu, albo w jaki sposób odróżnić rzeczy pochodzące od ducha od rzeczy, które pochodzą z umysłu. No tutaj będzie trudno mi na pewno, dlatego że to są rzeczy połączone. Duch z umysłem. Tak, absolutnie. Tak jak umysł z ciałem. Może dlatego właśnie są mylone te dwa, bo nie mylimy ciała z umysłem, ale umysł z duchem już tak. Nie, no my mylimy ciało z umysłem. Zobacz, ciało, prawda? Czy mózg to ciało? No tak, No tak. A umysł to mózg? no nie. No, Mi się wydaje, że umysł jest gdzieś poza mózgiem. no to już jest jakby bardziej domena ducha. No on fizycznie w tym Okej. mózgu jest, to wiemy, tak? Że teraz widzisz, pomyliłaś niechcący ducha z umysłem. I to tak właśnie jest. To tak właśnie jest, bo mózg stanowi domenę ciała, tak? Umysł stanowi domenę mózgu, a duch też stanowi domenę mózgu. Jakby, ale tylko częściowo. Jakby właśnie nierozerwalność tych elementów powoduje, wiesz, gdybyś miała takiego duszka w sobie, bo jeszcze nie mówimy o duchu, ale mówimy o takim duszku, prawda? On żyje w tobie, no i chcesz coś powiedzieć, to ty musisz użyć do tego umysłu i ciała. No tak. To jest bardzo mocno połączone. Mówiliśmy ostatnio, że w tych kulturach chińskich, w kulturach niektórych, no w niektórych kulturach chińskich jest tak, że mamy podział na ciało, umysł i ducha, tak? Tak. I bo w taoistycznym jest inaczej, to jest moc sprawcza jeszcze dodatkowo w tym wszystkim. Ja mogę powiedzieć, co mówią o tym Chińczycy, niektórzy, ale ktoś zaraz powie, no tak, przecież intuicja też pochodzi z umysłu na przykład. Bo Chińczycy postrzegają ducha jako, zacznijmy od tego ducha może, jako autonomiczną jednostkę, która zarządza, jest jakby troszeczkę jak w jodze takiej sakralnej, że masz shen, twój duch zarządza całym twoim życiem. Jeżeli on jest wykształcony i świadomy, to współpracując z twoim umysłem i z ciałem, powoduje, że doświadczasz pewnych spraw, jakby doświadczasz życia w taki sposób, żeby się czegoś nauczyć. Nad shen, nad duchem można pracować, stąd kultywacja w Qigong, we wszystkich takich systemach, gdzie się kultywuje ducha, no to jest praca nad nim. Nad umysłem też możesz pracować. Możesz rozwiązywać zadania matematyczne na przykład. No i nad ciałem też masz bieganie, siłownia, sport, pływanie i tak dalej. Nie? Jakby tak ogólnie można powiedzieć, że z ducha pochodzą wglądy. Od razu użyłem psychologicznego słowa. Że jeżeli ty myślisz intelektualnie, to analizujesz i dostajesz rezultat. A jeżeli przychodzi do ciebie wgląd, gotowe rozwiązanie, no to przychodzi z twojego rozwiniętego ducha, jeśli jest rozwinięty. Oczywiście ktoś powie, no to dobra, ale to idzie z prawej półkuli mózgu, prawda, która jest taka bardziej artystyczna na przykład. Idzie ten wgląd do nas, tam mam ten mózg przedzielony na dwie części, jest jakaś tam linia komunikacyjna i to się przeciska raz z jednej strony do drugiej. Ale są też teorie takie, że ludzie mówią, że mózg jest owszem narzędziem, ale jest przede wszystkim anteną. Stąd systemy, które są systemami pozwalającymi na podłączenie się do góry. Tak? Też pewnie o tym będziemy mówić. I dla mnie chyba jest najbliższy ten taki umowny podział ciało, umysł i duch. No, pewnie ze względu na to, że ja przez lata zajmowałem się kultywacją tego ducha i on ma dla mnie wymiar nie teoretyczny, czysto praktyczny. Jakoś tak może wykrętnie znowu odpowiedziałem. Okej, tutaj jeśli chodzi o porównanie tego z tymi tolteckimi przekazami, jeśli Właśnie, mogę. Jak to jest u Indian? To oni uważają, że ten nasz codzienny, analizujący, racjonalny umysł to jest taka zewnętrzna instalacja. I on jest wytresowany od małego, żeby interpretować świat i rzeczy w taki sposób, w jaki ma je interpretować. Jest to narzucone z góry. I to jest taki element, który chce dominować, który jest pełen przemocy
I ci wojownicy w przekazie Castanedy mają nauczyć się okiełznać ten Ten umysł dominuje nad ciałem, czy nad samym Znaczy sobą? on stara się dominować nad wszystkim tak naprawdę. I nad samym sobą też. Chyba tak. Okej. Jest to generalnie coś, co ma naturę drapieżcy. Tak to jest określane po prostu. Człowiek jest drapieżnikiem w zasadzie, można powiedzieć, ale no dobrze, i co dalej, skoro on taki jest? No właśnie i według nich należy umieć go okiełznać. Albo może tak jak kiedyś Osho powiedział, że umysł jest właśnie narzędziem, które po skończonej pracy powinniśmy umieć odłożyć na bok. Wiesz, umysł jest dobry na przykład do obliczeń matematycznych, do analizy strukturalnej tekstu, ale na spacerze już go tak naprawdę nie potrzebujemy. I problem polega na tym, że umysły większości osób analizują również ten spacer. Nie wiem, oceniamy ludzi przechodzących wokół, patrzymy, czy już kroki, odpowiednią ilość zrobiliśmy, albo co jutro w pracy będziemy wykonywać. Ale poczekaj, to znaczy, że Cały czas jest gadanie w głowie. ten program, który ten umysł ma, to ja tak rozumiem, że to jest kwestia też związana z socjalem, z środowiskiem. dokładnie. Tak, bo wiesz, ktoś się Tak, urodził wiesz, w Hiszpanii. zewnętrzna instalacja, czyli mamy to od... Kulturowa. Kulturowo, dokładnie. Każdy umysł jest inny w innej kulturze po prostu. Inaczej to rozwijamy. I Indianie uważają, że należy zredukować. Umysł ma dla nich coś takiego jak poczucie ważności. I to poczucie ważności, to, że on myśli, że jest bardzo ważny i to, co robi, jest bardzo ważne i należy to zredukować. I wtedy, jak już to zrobimy, to do głosu dochodzi tak zwany prawdziwy umysł człowieka. Czasami nazywają to również sercem, bo wojownik podąża ścieżką serca. No to taki wgląd może, że ten... No właśnie chciałam powiedzieć, że ten prawdziwy umysł człowieka, czy też serce ma takie właśnie przymioty tego chińskiego shen. To jest część połączona bardzo z intuicją, z wrażliwością, z odczuwaniem. Można właśnie go kultywować, można się z nim komunikować, tak jak Jung nawet mówił o tym głosie z góry. No tak, wiesz, to jest jedno z pytań przy testach psychologicznych, czy słyszy pani głosy? I wtedy trzeba odpowiedzieć... Że nie. Nie, prawda oczywiście trzeba odpowiedzieć. Tak, zawsze są dwie strony medalu i trzeba wiedzieć, gdzie się znaleźć. Tak w sensie intuicja, czy też głos z góry, według mojej wiedzy, w ogóle głos z góry nie jest chyba dobrym określeniem. Lepszym określeniem jest gotowe rozwiązanie. Które przychodzi. Które przychodzi, tak. Ja studentom na zajęciach tai chi zawsze tłumaczę, że komunikacja z Shen polega na tym, że przychodzi wgląd w postaci gotowego rozwiązania. Bo my myślimy sobie o czymś, a tu przychodzi taka perfekcyjny, intuicyjny przekaz. Tylko zaznaczam, żeby nie został źle zrozumiany. Shen trzeba rozwinąć. Też jest tak w buddyzmie czy w hinduizmie, że trzeba kultywować. Joga nie jest procesem jednodniowym, tylko wymaga różnych ćwiczeń. Tak? Pewnie zaraz powiesz o ascezie, ale to... Będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o ascezie. To też wymaga kultywacji. Więc dobrze, troszeczkę ci przerwałem o tych tolteckich rozwiązaniach. Coś tam jeszcze jest? Nie. Dążyłam do tego, że Indianie mają swój prawdziwy umysł, czy też serce. Chińczycy mają ducha, czy też shen. A co mają w takim razie Europejczycy? Dolary. Czy my jako Europa jesteśmy... Przepraszam, to nie mogłem się powstrzymać. Ale... Czy my jako Europa jesteśmy najmniej wyedukowanym w tym zakresie duchowym obszarem świata? Tak, bo jesteśmy bardzo mocno zindustrializowani. My rozwinęliśmy technologię różnego rodzaju, wygodę życia. I jakbyś mnie zapytała, jak to było wcześniej, no jako że nie jestem najmłodszy, za tobą jest książka Klasyczne Tai Chi. Wydawnictwo Galaktyka, pamiętam jak dziś, nie wiem, 1982 rok.
to był czas, w którym ja interesowałem się bardzo właśnie tai chi. To jeszcze był moment, kiedy była popularna 128-ruchowa forma Yanga. Dzisiaj już jej nie ćwiczę praktycznie ze względu na bardzo długi okres kultywacji. I wtedy, uwierz mi, że duchowość w ogóle społeczeństwa, nie mówię o duchowości skierowanej na religię jedną czy drugą, mówię ogólnie o podejściu do życia duchowym ludzi, o wiary w to, o wierze w to, że tak, życie duchowe ma wartość i ma sens, to w 80-tych latach no była super, naprawdę. Ja bardzo dobrze wspominam tamte czasy. Było bardzo dużo seminariów ciekawych, rozwojowych i bardzo dużo ludzi się tym interesowało. Ale no, wzrost technologiczny jest niekwestionowalny. I w pewnym momencie, wiesz, po co się wysilać, skoro... No teraz to już w ogóle trzeba tylko umieć przesuwać w lewo, w prawo na tablecie i wybierać sobie, co się ewentualnie chce, nie? Więc no tak to wygląda dziś. W Europie, tak? No ale żeby być sprawiedliwym, Chiny też dostały po No, głowie. ta industrializacja się gdzieś wszędzie dzieje. Ale bądźmy spokojni w pracy, którą czytałaś, ale jeszcze jest nieopublikowana. Jest dokładnie napisane, kiedy to zawróci, w którym momencie będzie z powrotem. Ja jestem absolutnie spokojny. Nic nie trwa wiecznie. Tak jak nigdy na giełdzie nic nie rośnie i nigdy nie spada. To są cykle życia i tyle. Czyli liczysz na powrót do tej duchowości. Ja sobie nie wyobrażam życia bez tego. To jest najważniejsza rzecz. Oczywiście bez oderwania od techniki, żeby uczciwie powiedzieć. Czasem zastanawia mnie, dlaczego w różnych wyznaniach, w różnych religiach takie podejście, że powstrzymywanie się od różnych rzeczy, asceza albo celibat, że takie rzeczy prowadzą do świętości. Od jakich rzeczy? Od przyjemności różnych. Na przykład od seksu. Okej. Mówię celibat na przykład. nie? Celibat. Dobrze. I to prowadzi do świętości. No, wydaje mi się, że wiele wyznań tak uważa. No, Takie jest przekonanie ogólne, że ten celibat człowiek... prowadzi do albo jakaś asceza. Nigdy w życiu nie słyszałem nic bardziej nonsensownego. Tak mi się wydaje. Chciałem powiedzieć głupiego, ale nie wypada na wizji. Ale już wyjaśniam, żeby nie było, że ja tutaj... To jest bardzo proste. Zobacz, ludzie, którzy doznają jakiejś takiej przemiany wewnętrznej z różnych przyczyn. Ona może być biochemiczna, może być na skutek praktyk, może być połączeniem tych rzeczy, biochemii, mózgu i tak dalej. Albo nawet kultywują jakieś nieznane nam energetyczne systemy, nagle doznają oświecenia. Nazwijmy to, nie wiem, oświecenie, nirwana, odmienny stan świadomości, bezkresne szczęście, spokój. I nie ciągnie już ich seks. Po prostu w tym stanie, w którym ten człowiek się znajduje, załóżmy, że doświadcza, że nie jest to dysocjacja, że jest to, no w ogóle o dysocjacji to sobie pewnie później powiemy, dla niektórych dysocjacja jest katastrofą, a w niektórych systemach duchowych jest uwolnieniem się od samsary. I ci ludzie doznają nagle takiego połączenia ze wszechświatem, w którym czują absolutny spokój. Właściwie dla nich egzystencja w danym momencie, ja widziałem jakiegoś takiego człowieka, kiedy nie byłem ja wewnątrz takiego stanu, tylko widziałem, jak żył. Sama egzystencja jest pewnego rodzaju miłością. Tak jak w tych systemach duchowych się opisuje, tak? Że to miłość i tak. No, tego nie będziemy na razie opisywać, bo nie o to chodzi. I faktycznie prawie zawsze się tak dzieje, że ten człowiek nie interesuje się już seksem. Rozumiesz? Jakby nie ma takiej potrzeby. To są potrzeby, jak u Maslowa, niższego rzędu, ale on jest wysoko, on się samo zrealizował. Tak jak Jung mówił, czy Maslow też, na szczycie piramidy przecież potrzeb jest samorealizacja. I on tam jest. On się samorealizuje. Seks jest niepotrzebny. I ludzie patrząc z boku, widzą tego człowieka i mówią, patrz,
on nie wiem jak oni to widzą, nie kopuluje i uzyskał świętość. To teraz my nie będziemy tego robić i też uzyskamy. Czyli od drugiej strony To patrzę. wszystko stoi na głowie. Jakby nieuprawianie seksu, nie korzystanie z przyjemności, oczywiście w jakimś rozsądnym w zakresie, nie powoduje, że się uzyska jakikolwiek poziom duchowy. Bo to nie tędy droga, tak jak powiedziałaś. I to jest po prostu mit. Czyli następuje pewnego rodzaju pomylenie. Tak. Tu mogę jakby wyłamać się trochę z tego schematu, bo powiedzieć, w pewnym sensie asceza powoduje, że biochemia naszego organizmu nie musi, u mężczyzn, tak, nie musi produkować najbardziej precyzyjnie tworzonych komórek. Z tych komórek składają się plemniki, tam musi być przekazana informacja genetyczna. Tak? Jeżeli tego nie musisz produkować, możesz tę energię zużyć na coś innego. To organizm sam robi, my nie kontrolujemy tego. I tutaj w pewnym sensie, może się podwyższyć twoja jakość życia, natomiast to nie doprowadzi cię do świętości. Jakby tak było, to impotenci byliby święci. No przecież to jest logiczne, prawda? Tak. Okrutne. Dla mnie tak. Więc nie tędy droga. No dobrze, to dzisiaj już możemy podziękować za odcinek. Do zobaczenia kolejnym razem. Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Dziękujemy.